kanale Majsterkowicz BB. Dzisiaj zapraszam na film z budowy tej oto tokarki, mini tokarki. Jest to kolejna przystawka do mojej wiertarki stołowej Parkside. Jak niektórzy z Was widzieli wcześniej, dorobiłem ten oto stolik. Na tym stoliku wspiera się ta tokarka. A dzisiaj w tym filmie pokażę Wam, jak została zrobiona. Będzie to pierwsza część z budowy tej tokarki. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. No to jestem. Zabieramy się za budowę tokarki. Jak część z Was wie, będzie to troszeczkę inna tokarka, bo będzie napędzana przez wiertarkę stołową. Dlatego potrzebujemy do zbudowania takiej tokarki przykładnię kątową. Miałem wiele pomysłów, co wykorzystać zamiast typowej przykładni kątowej, no bo niestety takie urządzenie troszeczkę kosztuje. Ale później sami zobaczycie, na co padło. Także zabieramy się za budowę. Będziemy budować teraz podpory przednią i tylną tej przekładni kątowej. Na razie będziemy na nią mówić przekładnia kątowa, dopóki się nie okaże, co to jest. Także tu będzie podpora przednia, główna podpora. Podpory muszą być tak zbudowane, aby można było wyregulować położenie wrzeciona względem konika. Także w tej przedniej podporze będzie regulacja w płaszczyźnie lewo-prawo, a w tylnej podporze, którą zbudujemy za chwilę, będzie regulacja, że tak powiem, góra-dół. Takie dwa malutkie sporniki na razie budujemy. W jednym z nich będą dwie mufy, bo będą one skręcone. Za chwilę Wam pokażę, co wykorzystałem jako przekładnię kątową, chociaż jestem pewien, że większość z Was, która widziała zwiastun tego filmu, się domyśliła, co tam jest w środku za obudową. O tym projekcie myślałem już od kilku miesięcy i różne miałem naprawdę różne pomysły, jak to rozwiązać, i te futerka kątowe, i przekładnia ze szlifierki kątowej. Jakoś nic do mnie nie przemawiało. No, też znalazłem typową przekładnię kątową, która niestety troszeczkę kosztowała, aż w końcu natknąłem się w moim garażu na coś, czego nie używam, a że ja lubię takie wyzwania, takie dziwne pomysły i chętnie skorzystałem właśnie z tej opcji. Także przekładnią kątową w tym projekcie będzie, jak się słusznie domyślacie, wiertarka ręczna. Tak to będzie przykręcone. Przykręcam to w miejscach, gdzie normalnie przykręca się rączkę, z lewej lub z prawej strony, w zależności jakich obrotów używamy. Akurat dla mnie tutaj pasuje to, bo jedną śrubę przykręcam z dołu, drugą z góry. Na tej śrubie będę miał regulację właśnie tą w płaszczyźnie lewo-prawo względem osi konika, który powstanie później. Także cały czas na razie budujemy tą pierwszą podporę tej naszej przekładni kątowej. Także montujemy to. Tam jest taki sześciokąt, który nasze futerko w tej wiertarce bez problemu łapie.
Teraz będziemy tutaj uzupełniać. Spod spodu jest jeszcze jedna śruba, także tu będę musiał zostawić przerwę, żeby ten łeb śruby się tam zmieścił. Oczywiście mógłbym to zrobić w inny sposób, wyciąć to, wyfrezować w całości, ale z drugiej strony taki sposób też jest łatwy do wykonania, gdzie ktoś nie ma dostępu do jakichś frezarek czy innych jakichś tam bardziej specjalistycznych narzędzi. Także to jest ta dolna część tej pierwszej podpory. Będziemy ją sklejać z tym właśnie, z tą przerwą na łeb tej dolnej śruby. Tradycyjnie już wszystko kleję na klej poliuretanowy. W takich projektach sprawdza mi się on bardzo dobrze, szybko łapie. Łapię sobie to też tą moją gwoździareczką, właśnie też ze sklepu z bułkami, ale w takich projektach ona jest wystarczająca, żeby przynajmniej wstępnie tak złapać materiał. Tutaj sobie już przygotowuję dwa elementy, znaczy to będzie jeden element sklejony razem, są to jakieś tam odpady, to będzie do podstawy tej drugiej, tej tylnej podstawy. Ale na razie już sobie to sklejam, żeby mi to wyschło, będę to za chwilę używał. Wiem, że może Wam się wydawać pomysł zastosowania wiertarki ręcznej jako przekładnię kątową za niedobry. I ja na początku też tak myślałem. Co o samą przekładnię kątową, czyli o same te tryby, tam nie mam obaw. To są naprawdę dobrze wykonane elementy. Wiadomo, jest podparcie łożyska z jednej strony i tu jest problem. Dopóki toczę wzdłużnie, czyli na podparciu kłem, to jakoś to jeszcze działa i nic się tam złego nie dzieje, ale no toczenie takie poprzeczne, czyli jakieś tam na jakichś flanszach czy coś w ogóle odpada, bo praktycznie szybko bym wykończył tą wiertareczkę. Mam już pomysł, jak temu zaradzić w najbliższym czasie, czyli może w następnym odcinku powstanie taki spornik dodatkowy, taki blok z dwoma łożyskami, gdzie po prostu będzie zaraz za futerkiem i całe te wszystkie siły poprzeczne będą rozłożone na tym elemencie, a nie na samej wiertarce, czyli wiertarka będzie w tym momencie pełniła rolę typowej przekładni, nie będą tam przenoszone siły poprzeczne i to uchroni po prostu ją przed zniszczeniem i to jest niezbędne. Tutaj już skręcam w całość tą pierwszą podporę. Tutaj zastosowałem takie troszeczkę mocniejsze śruby. No tak jak mówiłem, to jest projekt bez planu. Tutaj w sumie jak montowałem ten film, oglądałem to, co teraz robię. Kiedyś to zmienię. Zrobię po prostu takie długie śruby, czy tam kawałki pręta gwintowanego przez całość tego elementu, żeby po prostu tych śrub takich, co wkręcałem w środku, nie było, bo jakoś do mnie to nie przemawia. Wystarczy tutaj zastosować jedną długą śrubę, czy tam kawałek pręta gwintowanego przez całość. Wyrównujemy to. To, że jest zrobione to z odpadów, nie znaczy, że musi to źle wyglądać. Wyrównamy to ładnie. Przy okazji jest to też jakieś nowe doświadczenie dla mnie. I od razu to inaczej wygląda. Jedna strona gotowa. Wyrównujemy drugą stronę i bierzemy się dalej do pracy. Ładnie, równo. Troszeczkę to poprawimy dłutem, żeby to jakoś wyglądało. Ja jakoś tak mam, że no, lubię jak jest równo. Nieważne, to jest zrobione z odpadów. Całkiem inaczej to wygląda, jak widać, że troszeczkę tam jest pracy w to włożone.
A przy okazji jest kolejna możliwość popracowania troszeczkę dłutem, bo tak jak mówię, no ja się tego wszystkiego też jeszcze uczę. No, tak to mniej więcej wygląda. Jest to wyrównane, wstępnie wyszlifowane. To jest podpora przednia. Ona już jest gotowa. Teraz zajmiemy się podporą tylną. Te dwie podpory będą ustalać naszą wiertarkę, czyli nasze wrzecioną względem całego łoża i konika. Zależało mi na tym, żeby tutaj była regulacja, żeby to nie było takie losowe. No i tutaj w tej pierwszej podporze te dwie śruby właśnie, górna i dolna, nam pozwalają na obrót tej wiertarki w lewo, w prawo, czyli możemy sobie ustalić nasze wrzeciono tak, aby było równoległe z całym łożem. Tutaj już nam ten element wysnął, odcinamy ten klej, będziemy to już składać na gotowo. Na Instagramie już pokazywałem pierwsze realizacje, bo nie ukrywam, że strasznie się mi spodobała ta praca na tokarce, spodobało mi się toczenie, mimo że to jest mini tokarka, mini toczenie, sprawia to wiele frajdy. Łoże zrobiłem już dużo wcześniej. To miała być w ogóle całkiem inna tokarka, miała być wolno stojąca, ale plany się zmieniły, bo ja muszę oszczędzać miejsce w warsztacie, dlatego poszedłem w te przystawki, bo łatwiej mi jest po prostu to zdemontować, rzucić gdzieś na regał, zajmuje to mniej miejsca. Nie mam tyle miejsca, żeby każde urządzenie sobie stało samo sobie i czekało na potrzebę jego użycia. Tak jest na pewno wygodniej, ale no niestety jak się ma warsztat w garażu, no to tego miejsca z dnia na dzień jest coraz mniej. No i tutaj robimy już tą tylną podporę. I tu będzie kolejna regulacja. Zrobiłem to w ten sposób, za chwilę to zobaczycie, że ona jest podzielona. Nie jest zrobiona w całości, bo nie wierzę w to, że udałoby mi się przewiercić otwór tak idealnie, żeby pasował. Tutaj w ten górny element tylnej podpory, właśnie tu będę wiercił otwór na ten pręt, który jest w wiertarce z tyłu. Za chwilę też to zobaczycie, o co mi chodzi. Tutaj wiercę otwór na ten pręt i za chwilę będę poprzecznie. Tu zamontuję mufę i tu będzie śruba, która będzie śrubą zabezpieczającą, aby to się później nie ruszało po ustawieniu tego wszystkiego. No i tutaj ta część, która jest w imadle, ta część właśnie będzie wchodzić do tej podpory tylnej. Ściągnę tą farbę, bo jest dość gruba powłoka i tutaj wymiar mi się nie zgadzał. Także muszę usunąć tą farbę. Mamy to gotowe. Za chwilę będę to montował w tej części tylnej podpory.
Montujemy to do futerka wiertarki. Podpora przednia będzie wspierana tam z przodu, a my się zajmiemy teraz podporą tylną. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. To jest ten górny element. Z góry widzieliście, jest ta mufa, tam będzie śruba zabezpieczająca. I dolny element. Jest to w powietrzu po to, aby była możliwość właśnie regulacji tego. Tutaj takie 4 elementy, 2 z tej strony, 2 z tej strony zostaną przykręcone po ustawieniu tego w odpowiednim miejscu. Podporę przednią i podporę tylną pora przymocować na stałe już do samego łoża. Łoże, jak widzicie, jest wykonane po prostu z kawałka sklejki plus 2 paski po bokach. Wracając jeszcze do Instagrama i do Facebooka, tam pokazywałem moje pierwsze realizacje. Powstały już pierwsze projekty, pierwsze przedmioty. Możecie sobie tam zobaczyć. Tu już przykręcamy tą naszą wiertarkę na stałe, czyli to jest ta dolna śruba, pod którą jest zrobiony ten wpust. Będziemy już to montować. I tutaj właśnie na tej śrubie i na tej drugiej jest ta regulacja tej wiertarki lewo-prawo w tej pierwszej podporze. Za chwilę zobaczycie, zamontuję do tego uchwytu wałek liniowy, tam chyba o długości pół metra. On mi ułatwi wyregulowanie tego uchwytu, czyli tej wiertarki względem całego łoża. Ta dolna podpora już zostaje też przykręcona. Jak zauważyliście, w tych elementach regulacyjnych nie używam kleju, to wszystko jest rozkręcalne w razie jakichś problemów, czy z tą wiertarką, z przekładnią mogę to wszystko rozkręcić i to nie jest jako jednorazowe urządzenie, bo jak się coś będzie działo, to można to wszystko naprawić. No i tutaj też przy okazji chciałem Wam obiecać, że to jest owszem dla mnie projekt eksperyment, ale to nie będzie projekt taki na film i koniec. Będziecie go widzieć w moich kolejnych filmach, w moich realizacjach. Jeżeli tu się po prostu coś stanie, to się nie sprawdzi, no to nie ma problemu. Ja o tym zrobię normalnie film, co się stało i dlaczego się stało. Ale będę to starał się ulepszać. Na pewno zrobię ten spornik, bo nie chcę, bo zdaję sobie sprawę, że w takiej formie ta wiertarka ręczna, która jest przekładnią kątową, za długo nie wytrzyma, bo bierze za duże obciążenie na siebie. Musi tutaj za tym futerkiem za chwilę właśnie po mojej prawej stronie musi być kolejny blok na 2 łożyskach i wtedy będzie to o wiele lepiej. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, podobają Ci się rzeczy, które tutaj robię, kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek
Za niedługo zobaczycie drugą część, czyli ostatnią z budowy. Także jeżeli interesuje Was temat toczenia w drewnie na tokarkach wykonanych własnoręcznie, to zapraszam Was na kolejny film.